Twoja wizja stanie się jasna tylko wtedy, gdy spojrzysz w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie wydają się mieć niemal magiczną kontrolę nad otoczeniem, nawet bez wypowiedzenia słowa? Nie błagają, nie krzyczą, po prostu oddalają się. I wszystko wokół zaczyna się zmieniać. Energia się zmienia, spojrzenia się zwracają, ludzie reagują, próbują zrozumieć, gonić, coś poczuć. A gdybyś zrobił to samo? A gdybyś zamiast reagować impulsywnie, wybrał milczenie? A gdybyś zdecydował się wycofać zamiast wybuchnąć? Pomyśl dobrze, co by się stało? To jest prawdziwy punkt. Ten moment, kiedy przestajesz być zawsze dostępny, emocjonalnie, fizycznie, psychologicznie, to moment, w którym świat wokół ciebie rozpada się. Ludzie przyzwyczaili się do manipulowania tobą poprzez twoje reakcje, twoją przewidywalność, twoją natychmiastowość. Kiedy decydujesz się oddalić, wszystko się zmienia. Ci, którzy myśleli, że cię znają, stają twarzą w twarz z nieznanym. Carl Jung mawiał, że wszystko, co nas irytuje u innych, może prowadzić nas do lepszego zrozumienia samych siebie. Teraz pomyśl, kto wpada w rozpacz, gdy stajesz się niedostępny? Kto się irytuje? Kto próbuje cię prowokować tylko po to, by wydobyć z ciebie jakąś emocję? Ta odpowiedź mówi więcej o innych niż o tobie, a przede wszystkim ujawnia, jak bardzo jesteś wciąż manipulowany, nie zdając sobie z tego sprawy. Nadal dajesz z siebie wszystko, aby utrzymać kruchy pokój, aby zadowolić, aby nie zostać porzuconym. Ale ci ludzie, w głębi duszy, nigdy naprawdę nie byli z tobą. Z każdym wymuszonym tak, z każdą automatyczną reakcją, z każdą natychmiastową odpowiedzią oddajesz kolejny fragment swojej energii. Na koniec dnia, co zostaje? Zmęczenie, wyczerpanie, pustka, której nie potrafisz wyjaśnić, ale której źródło mogę ci powiedzieć. Jesteś zbyt obecny dla tych, którzy nie zasługują nawet na twoje milczenie. Ten film nie jest o odwracaniu się od świata, jest o wyborze siebie. Chodzi o nauczenie się tego, co Jung nazywał indywiduacją, procesu stawania się całością, autentycznym, prawdziwym. Ta droga zaczyna się, gdy rozumiesz, że milczenie może powiedzieć więcej niż 1000 słów, że oddalenie, gdy pochodzi ze świadomości, a nie z ucieczki, jest oznaką siły. Więc pytam cię teraz, patrząc w twoje oczy, jak długo będziesz nadal kierowany przez emocje innych? Jak długo będziesz reagować jak marionetka za każdym razem, gdy dotykają twojej rany? Być może nadszedł czas, aby przeciąć sznurki, aby się wycofać, aby stać się zagadką. Kiedy przestajesz być zawsze w pobliżu, wszystko się zmienia. Od wczesnych lat uczono cię, aby szybko odpowiadać, zadowalać, być zawsze do dyspozycji, nawet gdy chciałeś powiedzieć nie. Od dzieciństwa byłeś uwarunkowany, aby wierzyć, że twoja wartość zależała od twojej dostępności dla innych. Ale być może nikt nie powiedział ci tego tak jasno. Ta nadmierna dostępność nie jest cnotą, jest więzieniem. Dopóki będziesz wierzyć, że musisz być zawsze dostępny, emocjonalnie czy w jakikolwiek inny sposób, będziesz wysysany, manipulowany i łatwo odrzucany, gdy tylko przestaniesz być użyteczny. Wiesz dlaczego? Ponieważ przewidywalność staje się narzędziem. Kto jest zawsze dostępny, staje się przewidywalny, a przewidywalny jest użyteczny, ale nie jest szanowany. Ludzie zaczynają traktować cię jak przycisk emocjonalnej pomocy. Kiedy chcą uwagi, uczucia, aprobaty lub trochę ulgi, naciskają ciebie, a potem odkładają cię z powrotem na półkę. Ale ty nie zauważasz tego, ponieważ jesteś uwięziony w iluzji, że bycie obecnym dla wszystkich sprawi, że ktoś będzie obecny dla ciebie. Tylko że życie tak nie działa. Jung mówił o personie, tej masce, którą nosimy, aby być akceptowani i kochani. I to ta maska utrzymuje cię zbyt dostępnym. Połykasz, nie wszystko jest w porządku i odpowiadasz, jest, nawet dusząc się w środku. Odpowiadasz na wiadomość natychmiast, nawet gdy jesteś zmęczony. Tłumaczysz się, bronisz, usprawiedliwiasz, jakbyś był coś winien światu. Ale im bardziej czynisz innych główną sceną swojego życia, tym bardziej znikasz ze swojego własnego. Życie stale dostępnym jest cichą formą porzucania siebie.
zakamuflowaną formą szukania aprobaty, unikania odrzucenia, próby kontrolowania tego, jak inni cię postrzegają. Tylko że ma to swoją cenę, wysoką cenę, a tą ceną jest twój spokój. To twoja energia życiowa wylewana, jakby była nieskończona, gdy w rzeczywistości jest ograniczona, niezwykle ograniczona. Ludzie, którzy wymagają twojej stałej obecności, nie chcą ciebie. Chcą tego, co dajesz. Emocjonalny komfort, rozrywkę, towarzystwo, walidację. Ale kiedy zaczynasz mówić nie, narzucać granice, nie reagować, ci ludzie czują się niekomfortowo, krytykują cię, mówią, że się zmieniłeś. Kwestia nie polega na tym, że stałeś się inną osobą. Chodzi o to, że przestałeś działać na ich korzyść. I to jest najtrudniejszy ze wszystkich punktów. Im bardziej jesteś dostępny, tym mniej będą cię cenić. Ponieważ wszystko, co jest zbyt obfite, staje się emocjonalną ścierką. Nikt nie szanuje tego, czego nie musi zdobywać. Nikt nie ceni tego, co jest zawsze na miejscu. Więc zatrzymaj się i zastanów, kto naprawdę zasługuje na twój czas. Kto jest godny twojej uwagi, twojego słuchania, twojej obecności. A może jeszcze lepiej, kto zasługuje na twoją nieobecność. Ale zanim odpowiesz, trzeba zrozumieć coś istotnego. Dlaczego tak bardzo reagujemy? Dlaczego tak łatwo ustępujemy? Co kryje się za tą niemal automatyczną potrzebą odpowiadania, usprawiedliwiania, zadowalania? Odpowiedź leży w tym, co Carl Jung nazywał energią psychiczną. I o tym właśnie będziemy teraz mówić, ponieważ twoja energia jest tym, co masz najcenniejszego. A jeśli nie nauczysz się jej chronić, ktoś użyje jej przeciwko tobie. Jeśli ta treść ma dla ciebie sens, wykorzystaj to i zapisz się do kanału. Dziękuję za twoje wsparcie. Jung nie postrzegał psychiki jako automatycznego mechanizmu, który reaguje na bodźce bez konsekwencji. Dla niego ludzki umysł funkcjonuje jak system energetyczny. Każda emocja, myśl czy postawa zużywa część tej energii. Teraz pytanie brzmi, kto decyduje, dokąd idzie twoja energia? Ty czy świat wokół ciebie? Za każdym razem, gdy reagujesz impulsywnie, marnujesz tę siłę psychiczną. Kiedy odpierasz krytykę, która nawet nie zasługiwała na twoją uwagę, kiedy wpadasz w prowokację tylko po to, by pokazać, że masz rację, kiedy próbujesz zadowolić kogoś, kto cię nie ceni, to wszystko jest energią, która odchodzi. A Jung był bezpośredni. To, czemu się opieramy, trwa. Im bardziej reagujemy, tym bardziej się wikłamy. Ludzie, którzy żyją w emocjonalnym wyczerpaniu, nie są słabi. Po prostu marnują swoją siłę w niewłaściwym miejscu. A wiesz, co się dzieje z tymi, którzy żyją w tym ciągłym zmęczeniu? Stają się bezbronni. A bezbronność bez świadomości staje się łatwym celem. Manipulatorzy, oportuniści i ludzie spragnieni emocjonalnej energii wykrywają to natychmiast. Dostrzegają, że nie potrafisz chronić swojego pola energetycznego, że reagujesz na wszystko, że żyjesz, próbując rozwiązać problemy świata i wykorzystują to. Jung mówił, że zdrowa psychika to taka, która potrafi zachować energię wewnątrz własnego systemu. Czyli umieć powiedzieć nie bez poczucia winy, umieć milczeć bez czucia się tchórzem, umieć obserwować przed działaniem. Ponieważ prawdziwa moc nie leży w reagowaniu, ale w wyborze jak i kiedy działać. A to osiąga się tylko wtedy, gdy znasz siebie dogłębnie, do tego stopnia, że rozpoznajesz własne impulsy. Ile nocy bezsennych już straciłeś z powodu źle rozwiązanej rozmowy? Ile razy rozpamiętywałeś przez godziny to, co powinieneś był powiedzieć, lub próbowałeś zrozumieć, dlaczego ktoś źle cię potraktował? To jest twoja energia, która jest drenowana, bez zwrotu. To utrzymywanie przy życiu duchów, które powinny były zostać pogrzebane dawno temu, karmiąc dynamiki, które istnieją tylko dlatego, że upierasz się przy odpowiadaniu. Energia psychiczna jest jak pole siłowe. Kiedy jest dobrze chroniona, tworzy obecność. Wchodzisz do pomieszczenia i wzbudzasz szacunek bez potrzeby wypowiedzenia słowa. Ale jeśli jest źle zarządzana, stajesz się niewidoczny, reaktywny, kruchy. A świat nie ma współczucia dla tych, którzy poddają się z łatwością. Dlatego zacznij obserwować swoje wyzwalacze. Co sprawia, że reagujesz bez myślenia? Co wyprowadza cię z równowagi? To właśnie tam twoja energia ucieka. I to w tym punkcie musisz pracować. Nie aby stać się kamieniem, ale aby stać się selektywnym, aby być suwerennym nad sobą samym.
I tutaj jest jedno z najpotężniejszych objawień Junga. Kiedy uczysz się chronić swoją energię, projekcje, które inni nakładają na ciebie, zaczynają się rozpadać. I to przeszkadza. Bardzo. Ponieważ teraz wkraczamy na mroczny teren cichej manipulacji. W następnej części zanurzymy się w sposób, w jaki ludzie oportunistyczni żywią się twoją energią i jak twoja niedostępność całkowicie łamie te gry. Przygotuj się, aby stawić czoła spojrzeniu tych, którzy zawsze cię drenowali. A ty nawet tego nie zauważałeś. Myślisz, że masz kontrolę. Wierzysz, że twoje reakcje są świadomymi decyzjami, ale rzeczywistość jest bardziej mroczna. Duża część twoich odpowiedzi emocjonalnych jest zaprogramowana, a kto to rozumie, manipuluje tobą z łatwością. Oportunistyczni ludzie nie muszą podnosić głosu ani niczego wymuszać. Wystarczy nacisnąć przyciski, które zostawiłeś odsłonięte. I ty reagujesz. Zawsze. Jung nazwał to projekcją. To mechanizm psychologiczny, w którym ludzie przenoszą na drugiego to, czego nie potrafią dostrzec w samych sobie. Ale jest w tym wszystkim druga strona, której prawie nikt nie zauważa. Podczas gdy inni projektują na ciebie, ty stajesz się ekranem, na którym te obrazy się utrwalają. I im bardziej emocjonalnie dostępny jesteś, tym bardziej stajesz się tym pustym płótnem. Ten przyjaciel, który pojawia się tylko wtedy, gdy jest w kryzysie. Partner, który zawsze oczekuje, że wszystko rozwiążesz. Osoba, która cię chwali, ale tylko dopóki jesteś użyteczny. Nic z tego nie dzieje się przypadkowo. Ci ludzie nie wchodzą w relacje z tobą, ale z ideą, jaką mają o tobie. Z rolą, którą zgodziłeś się odgrywać. A dlaczego się zgadzasz? Ze strachu przed rozczarowaniem. Ze strachu przed brakiem miłości. Ze strachu przed porzuceniem. Najskuteczniejsze manipulacje nie krzyczą. One instalują się w ciszy poczucia winy. Kiedy czujesz, że jesteś coś winien drugiej osobie. Kiedy wierzysz, że musisz być dostępny, pomagać, rozumieć, nawet gdy to niszczy cię wewnętrznie. I tutaj jest kluczowy punkt. Manipulator nie musi cię kontrolować bezpośrednio. Wystarczy, że nadal reagujesz w ten sam sposób. Ale kiedy przestajesz reagować, wszystko się rozpada. Kiedy zaczynasz mówić nie, milczeć, oddalać się bez wyjaśnień, projekcje zaczynają się łamać. Maska, którą na ciebie nałożono, spada. I to dezorientuje, ponieważ teraz nie wiedzą już, kim jesteś. A co gorsza, muszą spojrzeć na samych siebie, a nie wszyscy są na to gotowi. Twoja nieobecność zaczyna przeszkadzać, ponieważ zmusza drugiego do stawienia czoła własnej pustce. Cisza, którą oferujesz, eksponuje wewnętrzny hałas, którego wielu unika przez całe życie. A potem przychodzą ataki, krytyka, emocjonalne dramaty. Nie dlatego, że się mylisz, ale dlatego, że przestałeś funkcjonować jako wygodne lustro. Jung mówił, że nie stajemy się oświeceni poprzez wyobrażanie sobie postaci światła, ale przez uświadamianie sobie ciemności. A kiedy się wycofujesz, kiedy przestajesz karmić cykl, cień drugiego zaczyna się wyłaniać. I to jest nie do zniesienia dla kogoś, kto zawsze używał cię jako drogi ucieczki. A ty? Czy jesteś przygotowany, aby poradzić sobie z ciężarem bycia źle zrozumianym, odrzuconym, a nawet atakowanym tylko dlatego, że się chronisz? Czy jesteś gotowy na zniesienie ciszy, która pojawia się po zerwaniu? Ponieważ w tej dokładnej ciszy rodzi się nowa forma władzy. I o tym właśnie teraz porozmawiamy. W następnej części zrozumiesz, dlaczego cisza może być najbardziej niszczycielską bronią ludzkiej psychiki i jak radykalnie zmienia dynamikę między tobą a światem. Żyjemy w hałaśliwej erze. Każdy chce mówić, szybko odpowiadać, wygrywać bezsensowne dyskusje, udowadniać, że ma rację, nawet jeśli kosztuje go to własny spokój. Ale istnieje rzadka moc. A jeszcze rzadsi są ci, którzy potrafią jej używać. Moc ciszy. Nie ciszy tchórzostwa czy bierności, ale ciszy świadomej, strategicznej, brutalnie przenikliwej. Ciszy, która nie reprezentuje nieobecności, ale wzmocnioną obecność. Jung postrzegał ciszę nie jako pustkę, ale jako żyzny teren dla wewnętrznej transformacji. Kiedy przestajesz reagować, zaczynasz obserwować, a obserwując, dostrzegasz wzorce, które wcześniej pozostawały niezauważone. Emocjonalne powtórzenia, subtelne manipulacje, cykle autosabotażu. Cisza daje przestrzeń jasności umysłu, a jasność umysłu jest niebezpieczna dla tych, którzy muszą cię kontrolować. Czy zauważyłeś, jak niektórzy ludzie wpadają w panikę, gdy nie odpowiadasz?
Kiedy się nie tłumaczysz? Kiedy po prostu znikasz? To nie tęsknota. To dlatego, że w ciszy tracą kontrolę nad narracją. Dopóki mówisz, wciąż grasz w grę, ale w ciszy zmieniasz zasady. I to wyprowadza z równowagi tych, którzy żyją z twojej reakcji. Prawdziwa cisza nie jest brakiem głosu. To panowanie nad własną energią. To odmowa bycia wciągniętym w emocjonalny wir drugiej osoby. To świadomy wybór, aby nie angażować się w bitwy, które tylko cię wyczerpują. Jung mówił, że proces indywiduacji wymaga tego oddalenia, ponieważ tylko w ciszy możesz usłyszeć siebie bez zakłóceń świata. Ale uważaj, cisza również pobiera swoją cenę. Oddali cię od ludzi, którzy potrafili cię cenić tylko za rolę, którą pełniłeś. Uczyni cię niezrozumiałym dla tych, którzy widzieli w tobie tylko swoje własne projekcje. Sprawi, że niektórzy powiedzą, że stałeś się zimny, odległy, arogancki. Ale to wszystko jest reakcją kogoś, kto nigdy nie chciał mieć do czynienia z twoją głębią, tylko z twoją użytecznością. A oto prawda, której niewielu ma odwagę stawić czoła. Im bardziej dojrzewasz, tym bardziej selektywny stajesz się ze słowami, ponieważ rozumiesz, że każde zdanie jest inwestycją energii i że nie każdy zasługuje na dostęp do twojej prawdy. Czasami cisza nie jest wycofaniem, to suwerenność. To język kogoś, kto nie musi już niczego nikomu udowadniać. Cisza przeszkadza, ponieważ zmusza drugą osobę do radzenia sobie z własnymi myślami, z wewnętrznym hałasem, którego próbują uniknąć. I ten dyskomfort mówi więcej o innych, niż jakikolwiek twój argument kiedykolwiek by powiedział. Nie musisz wyjaśniać swojej nieobecności. Ona już mówi sama za siebie. A ci, którzy czują się tym zagrożeni, pokazują, jak bardzo polegali na twojej nierównowadze, aby utrzymać własną kontrolę. Ale najcisza potężniejsza nie jest ta, która przeszkadza innym. To ta, która cię odbudowuje od wewnątrz. Cisza, która ponownie łączy cię z czymś poza zewnętrzną aprobatą. To w tej wewnętrznej przestrzeni, wolnej od cudzych wymagań, zaczynasz odzyskiwać swoją życiową energię, że znów spotykasz się ze swoją własną esencją. I o tym właśnie będziemy mówić dalej. Ponieważ nie wystarczy tylko odciąć zewnętrzny hałas. Konieczne jest nauczenie się używania swojej energii w sposób świadomy. W pewnym momencie życia trzeba stanowczo zdecydować, dokąd kierujesz swoją energię, gdzie ona się wzmacnia, gdzie odpoczywa i przede wszystkim, gdzie nigdy więcej nie powinna być marnowana. To początek nowej dojrzałości, stawania się kimś, kto jest selektywny wobec własnej duszy. Jeśli jesteś w tym cichym procesie odzyskiwania swojej energii i ochrony granic, już wiesz, że sama wiedza nie wystarczy. Trzeba działać. Bo co z tego, że wszystko rozumiesz? Jeśli w praktyce nadal mówisz tak, gdy chciałeś powiedzieć nie, odpisujesz na wiadomości, które cię męczą, prowadzisz rozmowy bez duszy i trzymasz się relacji, które trwają tylko z przyzwyczajenia. Świadomość bez postawy jest tylko nową formą samooszukiwania się. Prawdziwa transformacja zaczyna się, gdy wybierasz stanowczo, aby stać się selektywnym, a to wymaga emocjonalnej dyscypliny. Bycie świadomie niedostępnym nie ma nic wspólnego z chłodem, arogancją czy obojętnością. Chodzi o to, aby nie być dostępnym dla każdego, o każdej porze, z jakiegokolwiek powodu. Chodzi o przejęcie kontroli nad swoją energią, swoim czasem, swoim spokojem. A zaczyna się to od prostych działań. Nieodpowiadania natychmiast, oddychania przed reagowaniem, wyjścia z dyskusji, zanim zostaniesz w nią wciągnięty, wyłączenia telefonu bez poczucia winy, powiedzenia dziś nie, powiedzenia nie interesuje mnie to, powiedzenia nie będę się angażować. Ale oto najważniejszy punkt. Nie musisz uzasadniać swojej nieobecności. Ani twoja cisza nie musi być wyjaśniana. Nie jesteś nic winien nikomu poza sobą, a to dla wielu jest niewybaczalne. Ponieważ kiedy przestajesz się tłumaczyć, odbierasz drugiej osobie władzę utrzymywania cię w emocjonalnej narracji, w której zawsze byłeś tym uczynnym, wyrozumiałym, dostępnym. Jung wiedział, że każdy proces indywiduacji przechodzi przez samotność, ale nie samotność depresyjną, świętą samotność. Czas wewnętrznego skupienia, w którym na nowo uczysz się słuchać własnego głosu bez szumu świata, gdzie odbudowujesz tożsamość, nie opartą na spojrzeniu innych, ale z własnego centrum. Chcesz znać dobry termometr swojej ewolucji? Obserwuj,
kto zaczyna się oddalać, gdy stajesz się bardziej powściągliwy. Zobacz, kto próbuje cię prowokować, gdy przestajesz reagować. Zwróć uwagę na to, kto oskarża cię o zmianę właśnie wtedy, gdy w końcu zaczynasz się chronić. Te zachowania nie wskazują, że jesteś na złej drodze. Przeciwnie, są wyraźnymi sygnałami, że zacząłeś się wyzwalać. Na początku bycie niedostępnym będzie powodować dyskomfort. Będziesz czuć się winny, będziesz myśleć, że jesteś samolubny, usłyszysz, że jesteś za ostry, ale to część dekonstrukcji. Byłeś uwarunkowany, aby stawiać siebie na drugim planie przez całe życie. To naturalne, że ta zmiana będzie przeszkadzać zarówno tobie, jak i tym, którzy korzystali z twojej dawnej wersji. Bycie świadomie niedostępnym jest fundamentem samostanowienia. Kiedy mówisz nie światu, mówisz tak sobie. Kiedy oddalasz się od toksycznych środowisk, potwierdzasz, że twój spokój jest wart więcej niż jakakolwiek fałszywa więź. A przestając się usprawiedliwiać, zaczynasz być szanowany, nawet jeśli przez niewielu. Tylko że nie wszyscy są gotowi na ten rodzaj obecności. Twoja emocjonalna nieobecność odsłoni rany, którym inni unikali stawienia czoła. Pokaże, jak bardzo polegali na twoim emocjonalnym chaosie, aby utrzymać poczucie kontroli. I w tym momencie nastąpi zerwanie. Z nim pojawią się ból, samotność, oddalenie, poczucie straty, gdy w rzeczywistości to, co się dzieje, to wyzwolenie. Ale co się dzieje potem? Co następuje po oddaleniu? Co rodzi się z ciszy? W ostatniej części porozmawiamy o tym odrodzeniu, które objawia się tylko wtedy, gdy masz odwagę być źle zrozumianym, być samemu i stać się całością przez siebie. Nadszedł czas, aby zrozumieć, dlaczego samotność silnych jest drogą do autentycznej wolności. Kiedy przestajesz być dostępny dla wszystkich, zaczyna rozkwitać coś głębokiego. Na początku jest tylko cisza, niewygodna cisza, która krzyczy w tobie. Zastanawiasz się, czy zrobiłeś właściwą rzecz, czy byłeś za ostry, czy tracisz ludzi, którzy cię lubili. Ale powoli ta cisza zaczyna się zmieniać, zaczyna oczyszczać, uspokajać, leczyć. A potem przychodzi samotność, ale nie samotność nieobecności. To samotność pełna obecności, twojej własnej. Samotność silnych, kogoś, kto nie musi już zdradzać siebie, aby utrzymać innych blisko. I w tej przestrzeni, gdzie wcześniej był zamęt, wchodzi jasność. Gdzie wcześniej był niepokój, wchodzi spokój. Gdzie wcześniej był niedostatek, pojawia się nowa siła, siła czucia się kompletnym w sobie. Jung mówił, że proces indywiduacji wymaga oddalenia się od zbiorowości, że trzeba się wyidentyfikować z maską, iść samemu przez jakiś czas. I to właśnie robisz, gdy wybierasz bycie niedostępnym. Nie uciekasz od świata, wracasz do siebie. W tym momencie przestajesz być reaktywny i stajesz się twórcą. Przestajesz być kształtowany przez okoliczności i zaczynasz kształtować swoją rzeczywistość od wewnątrz na zewnątrz. Ci, którzy czują się niekomfortowo z twoją nieobecnością, jasno pokazują, że nigdy nie chcieli ciebie, tylko roli, którą odgrywałeś. A teraz, gdy już nie pasujesz, nie wiedzą, co z tobą zrobić. I to jest wyzwalające. Tak, stracisz ludzi, ale odnajdziesz siebie, oddalisz się od miejsc, ale ponownie połączysz się ze swoją esencją. Będziesz źle zrozumiany, ale w końcu zaczniesz być szanowany. Ponieważ kiedy nie jesteś już dostępny dla czegokolwiek, zaczynasz być postrzegany jako wartościowy, rzadki, niezapomniany. I nie oszukuj się, to jest odrodzenie, nowy początek, początek życia, w którym nie akceptujesz już emocjonalnych okruchów, gier umysłowych lub pustki przebranej za uczucie. Teraz przyjmujesz tylko to, co wibruje z twoim spokojem, twoją prawdą i twoją całością. A jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że część ciebie jest już gotowa na tę nową drogę. Część ciebie już zrozumiała, że nie warto być kochanym, jeśli aby to osiągnąć, trzeba porzucić siebie. I że prawdziwa miłość własna rodzi się, gdy wybierasz siebie, nawet jeśli oznacza to chodzenie samemu przez jakiś czas. Teraz powiedz mi w komentarzach, czy jesteś gotowy, aby być źle zrozumianym, odrzuconym, a nawet znienawidzonym w imię twojej wewnętrznej wolności? Czy jesteś skłonny zapłacić cenę za bycie sobą? Jeśli ta wiadomość cię poruszyła, jeśli miała sens, napisz w komentarzach. Wybieram mój spokój. Zobaczmy, ilu tutaj jest gotowych na tę transformację. I nie zapomnij, kontynuuj oglądanie następnego filmu.
Jest on ważniejszy niż sobie wyobrażasz. Do zobaczenia tam.